Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy sobie nowości kosmetyczne. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy ostatnio. Będę testować m.in. na oczach tą najnowszą paletę Nataszy Denony pastelową, o którą tak bardzo pytaliście. Także dzisiaj na oczach będzie kolorowo, wiosennie. Będziemy też testować najnowszy podkład z Zary, korektor z Zary i chyba tam mam jeszcze róż z Hudy. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Z racji tego, że mamy do czynienia dzisiaj z podkładem, który nazywa się Soft Matte, a ja mam cerę suchą, która jest naprawdę mocno wymagająca, w szczególności jeżeli chodzi o podkłady matujące, to sobie bardzo skrupulatnie tą cerę dzisiaj przygotowałam pod makijaż. Użyłam naprawdę taką grubą warstwę mojego ulubionego kremu, którego zawsze pod makijaż używam. To jest Dr. Jart Ceramidin. Jeżeli macie suchą cerę, to Wam serdecznie ten krem polecam. Jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszy. Nie mam żadnych suchych skórek, wiecie, jestem spillingowana, gotowa do aplikacji makijażu, ale ogólnie zaczniemy sobie od makijażu oczu i od tej pięknej palety pastelowej. Wow. O wow. Przepięknie ona wygląda, już się nie mogę doczekać. Mam dzisiaj wielką ochotę na taki kolorowy makijaż, bo pięknie nam słoneczko świeci od jakichś 3 dni i aż nie chce się w domu siedzieć, także trzeba to koniecznie przenieść na powieki. Jako bazy pod cienie użyję mojego ulubionego miksa, czyli bazę z Inglota, tylko że ona jest przezroczysta, dlatego też jest domieszka tutaj korektora, bo chciałabym wyrównać swój kolor na powiekach. Ja w ogóle takie troszeczkę ciemniejsze powieki mam naturalnie, to nie jest, słuchajcie, żadna ściema, tutaj nie mam nałożonych już cieni i tak dalej, bo często właśnie jak dodaję zdjęcie bez makijażu, to dostaję zawsze musi się pojawić komentarz, że dlaczego Was okłamuję? Przecież ewidentnie widać, że mam cienie na powiekach. Nie mam cieni na powiekach, ja tak mam naturalnie. I ja w ogóle pracując z cieniami kolorowymi, słuchajcie, najbardziej lubię pracować na bazach kolorowych, na kolorfixach, ale z racji tego, że chcę zobaczyć, jaki ta paleta ma potencjał sama w sobie, bez żadnych wspomagaczy, bez żadnych kolorowych baz, no to dzisiaj użyję sobie tej mieszanki. Znalazłam jeszcze ulotkę od tej palety i zobaczymy, co tu ciekawego napisali. Oczywiście cruelty free, paraben free, alcohol free. I słuchajcie, to co mnie tutaj zaciekawiło, to jest to, że tu są 3 wykończenia. Myślałam, że są 2. Myślałam, że są tylko maty i cienie metaliczne, a mamy jeszcze 4 duochromy. I duochromami jest cień Illusion, Dainty, Adriatic i Duet. I to są podobno jakieś innowacyjne duochromy, które można nosić same albo używać ich jako top coat. Oczywiście musiałam zeswatchować te 4 duochromy, one tak wyglądają. Tutaj mam jeszcze skaleczony paluszek. Dziubłam się cążkami za mocno. Uważajcie na te cążki, one są zdradzieckie. No, ładnie wyglądają, ale czy jakoś taki jako mocny duochrom, to bym powiedziała, że taki delikatny. No widać, że mają drugi kolor, ale zobaczymy. Ja też jeszcze zanim wymieszam sobie tą bazę z korektorem, to sobie samym korektorem taką cienką warstwę aplikuję i wyjeżdżam tak trochę tutaj poza obręb oka, że tak powiem. Wjeżdżam trochę na nos, żeby potem łatwiej mi było wyblendować po prostu podkład. No dobra, ale co teraz? Który kolor mam użyć? Za duży wybór. Wiecie w ogóle, że są badania potwierdzające, że jeżeli wybieramy z mniejszej ilości opcji, to jesteśmy bardziej zadowoleni z wyboru, jak wybieramy z większej ilości opcji? Taki fun fact. I teraz właśnie mam za dużo opcji do wyboru, więc nie będę zadowolona z mojego wyboru. Może jakiś niebieski na górę damy? I chcę chyba zrobić taki mały cut crease. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie jeszcze. I jest już jedna rzecz, która mnie w tej palecie wkurza. Nie ma tutaj żadnego, słuchajcie, beżu. Więc będę musiała się posłużyć beżem po prostu z innej palety. I teraz z palety Glam Shopu użyję sobie tych 2 cieni pomieszanych na łuk brwiowy. Myślę, że sobie jeszcze troszeczkę przyciemnię ten niebieski tym odcieniem Bubble. Nie wiem, czy ten odcień Bubble
mi cokolwiek tutaj przyciemnił. Jedyne co, to może zmienił mi trochę odcień. Teraz mokrym patyczkiem odcinam sobie cut crease, a potem dopiero nałożę korektor. Im cieńsza warstwa czegokolwiek w makijażu, tym lepiej w sumie. I ładniej, estetyczniej to wygląda, więc najpierw zmywamy i potem dokładamy. Ktoś mnie tam molestuje SMS-ami, słyszę cały czas. I dalej się zastanawiam teraz, czy iść bardziej w maty, czy iść bardziej w błyski. Ale chyba jednak pójdę w maty. A maty najlepiej blendować na czymś, co zastyga, więc nałożę sobie taką cienką warstwę tej bazy pod cienie z P. Louise. Ona jest właśnie zastygająca i to jest kolorek Blank Canvas. Na środek dam sobie teraz ten przepiękny odcień. Jak pójdzie coś nie tak, to zawsze możemy jeszcze nałożyć błysk. Także się za bardzo nie martwię. Bardzo ładny kolor, tylko troszeczkę za bardzo podobny do tego, co już nałożyłam na górę i się troszeczkę boję, że mi się wszystko zleje w jedną całość. To teraz trochę tego zielonego, on się nazywa Zest. Ten zielony też się wciska tak, jak ten Bubble. On też ma taką inną, dziwną konsystencję. Ja, słuchajcie, nie mogę rozkminić tych cieni. Nie ogarniam tego, bo niby maty w palecie powinny być takie same. W sensie nie ma nigdzie na tej ulotce napisane, że rozróżniamy dwa rodzaje matów. A tu moim zdaniem są dwa rodzaje matów, albo ja już zgłupiałam. Nie wiem. Bubble i Zest normalnie możecie wcisnąć. Są takie mięciusie i zostaje taka dziura nawet, jak wciśniecie je palcem. A już Airy i Brisk tego nie robią. Są bardziej suche. No nie wiem. Ja chyba bym rzuciła tutaj jeszcze jakiś błysk na to, co wyczarowałam. Nie wygląda to źle. W sumie mogłabym to tak zostawić. Oczywiście dołożyć kreskę tu i tu i by było spoko. Ale chciałabym też zobaczyć ten duochrom. Ten top coat, który można kłaść na inne cienie, bo mamy tutaj idealną sytuację. Możemy tutaj taki top coat wykorzystać. Więc myślę, że ten Illusion, czy ten by był ładny? Nie. Absolutnie nie. To jest jakiś różowy. Edycja cofnij. Nie. Nie wiem. To tylko tego Atlantika mogę użyć. Najpierw spróbuję pędzlem. Czy ja już jestem ślepa i nie widzę, czy... O co tu biega? A nie, chyba coś wychodzi. Palcem lepiej? Szczerze, moi drodzy, teraz, czy ja jestem daltonistką, czy wy widzicie tu złoty? Ogólnie jakby nazwali ten cień turkusowym, to bym powiedziała, że nie, no dobra, spoko. Metaliczny. Ale że nazwali go, że jest turkusowo-złoty, to już mam problem. I teraz potrzebuję koniecznie zrobić kreskę, bo nie możemy tak tego zostawić. Czy górę robimy niebieską, czy robimy neonka? Niebieski czy neonek? Jeszcze tu mam te eyelinery z Anastazji, ale nie przepadam za nimi. Więc myślę, że to albo to. Może trzeba było jednak niebieski robić? Więc tak, sprawa wygląda następująco. Rozładował mi się mikrofon w trakcie robienia tej neonowej kreski, żółtej. Niestety ta żółta kreska była bardzo mało widoczna, więc zamieniłam ją na niebieską, która spowodowała, że ten niebieski cień, który dałam w załamaniu, jest praktycznie niewidoczny. Ale już nic z tym nie zrobię.
Więc teraz wyczyszczę sobie tutaj okolicę pod oczami całą i zabieramy się za nakładanie podkładu. Jednak żartowałam, najpierw dorobię sobie jeszcze taką kreskę jak tutaj. Chcę taką jednak podwójną mieć i dopiero przejdziemy do podkładu. Zamówiłam też pędzel do podkładu, ale go dzisiaj nie użyjemy, dlatego że wolę używać gąbeczki. Więc zostawimy sobie to na inny raz, a teraz przechodzimy do podkładu. Nigdzie wcześniej takiego opakowania nie widziałam, więc opakowanie ma naprawdę ciekawe. Jest szklane, nie ma żadnej kuleczki w środku, nie słyszę. Mam go w 3 odcieniach neutralnych, jasnych. Bardzo ciężko było mi dobrać kolor, bo nie ma żadnych swatchy ani na stronie, ani w internecie, więc brałam po prostu w ciemno 3 neutralne, jasne odcienie i to jest N903, N904 i N907. No i sprawdźmy, to jest N903. Zaczyna się ciekawie. N904 i N907. Ja, zobaczcie, tutaj ramiona mam mega blade, ale twarz, nie mam twarzy wcale takiej mocno bladej, więc nie wiem, jak do tego podejść. N904 pomieszam z taką kapką N907 i mam nadzieję, że będzie ok. On konsystencję ma taką, zobaczcie, nie jakoś super lejącą, ale nie taką super gęstą. To może ja się już tak na Halloween zostawię na klauna. Sam podkład kosztuje 69,90. Nazywa się Limitless Soft Matte Foundation. Ale opis jest lekka i wytrzymała baza pod makijaż. Dlaczego baza? To jest podkład. Dlaczego baza? Z możliwością kontroli intensywności odcienia i delikatnie matowym wykończeniem. Z tym delikatnie matowym wykończeniem to się tutaj zgodzę, bo naprawdę to wykończenie ma bardzo ładne. Utrzymuje się na skórze do 12 godzin, kontrolując wydzielanie sebum dla zapewnienia idealnego efektu. Artykuł dostępny w 51 wariantach kolorystycznych, które dopasowują się do odcienia i pododcienia skóry. No to już trochę polecieli z tym, że dopasowuje się do odcienia i pododcienia skóry, chyba że chodzi im o to, że się utlenia ten podkład, bo mam takie wrażenie, że on troszeczkę przyciemniał, dlatego też zrobiłam sobie swatcha na ręce i zaraz sobie za jakiś czas porównamy, czy rzeczywiście ściemniał, czy nie ściemniał. I przybrązowię się dzisiaj moim wymęczonym już, jak widać, bronzerem z Fenty, ale jest sprawdzony, więc zobaczymy, jak sobie poradzi na tym podkładzie. Właściwie to jak podkład sobie poradzi z moim bronzerem, a nie bronzer z podkładem. Zobaczmy, co z tym utlenianiem. Tak delikatnie się ten podkład utlenił, ale mi to akurat jest na rękę. Wygląda lepiej utleniony, zdecydowanie. Mam jeszcze do przetestowania te najnowsze róże z Hudy i wydaje mi się, że ten odcień dzisiaj do mnie przemawia. To jest Perky Peach. Ja sobie go zaaplikuję najpierw na rękę i dopiero potem na twarz, bo kiedyś już testowałam róż z Rare Beauty, słuchajcie, i sobie zrobiłam tak 3 kropeczki tego różu na twarzy i musiałam zmywać cały podkład od nowa, bo taki był napigmentowany, że wyglądało to tragicznie. Więc teraz mam nauczkę, aplikuję sobie trochę na rękę gąbeczką i się krzywda nie dzieje. On jest chyba akurat taki delikatny, także spoko. Bardzo ładny. Bardzo ładny, bardzo delikatny, nawet trochę może za delikatny. Boję się go tak nałożyć, bo boję się, żeby mi nie zlazł podkład spod spodu. Wolę tak ostrożnie dzisiaj.
Nie, no bardzo ładnie wygląda. I tu mam jeszcze ulotkę od tych róży, dostępne w 5 odcieniach. Water Transfer Sweat and Humidity Proof, Long Lasting, Moisturizing for up to 9 hours, Alcohol Free, Fragrance Free, Vegan Friendly. Wszystko. Wszystko, co tylko byście chcieli. Nie no, spoko. Podoba mi się. Na pewno będę go częściej używać. I teraz przechodzimy do korektora. Korektor mam też z Zary i też mam w 3 odcieniach i też strzelałam z tymi odcieniami, także nie wiem, czy strzeliłam, czy nie. Mam N911, N915 i N907, bo nie mogłam znaleźć jaśniejszych, więc czy N907 jest odpowiednikiem podkładu N907? Bo jeżeli tak, to mam przesrane. Więc, moi drodzy, niestety, ale korektor z Zary przetestujemy sobie innym razem. Jak zrobię sobie sztuczną opaleniznę i będę udawać, że mam ciemniejszą karnację. A dzisiaj użyję swojego sprawdzonego z Hourglass, przypudruję się już poza kamerą i zaraz do Was wracam. I teraz dobrze było dokończyć makijaż oczu, żeby tak tego nie zostawiać. Wewnętrzny kącik zaaplikuję sobie limoncello. Kolejny cień Bellini. To jest taki pomarańcz. I na końcu Tulle. Cokolwiek to znaczy. To Tulle takie trochę za jasne jest, więc dodam sobie jeszcze trochę odcienia Bora. Poleciałam dzisiaj z tym makijażem. I został nam ostatni produkt już, czyli pomadka najnowsza z Anastasia Beverly Hills. One przyszły, te pomadki, bo przyszły w różnych odcieniach, przyszły do mnie razem z konturówkami i one są chyba sparowane, w sensie ten sam odcień pomadki do tego samego odcienia konturówki. To miałby sens. Ja ogólnie już potwierałam te konturówki i oczywiście posiałam gdzieś już ten kolor. Ta konturówka jest w ogóle też bardzo fajna, ale no nie mogę jej znaleźć. Nie ma jej ani w torebce, ani w szufladach. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona jest, więc użyłam sobie dzisiaj innej konturówki. To jest konturówka Glam Shop La Make Up Bella numer 1. I teraz sobie zaaplikujemy tą pomadkę. To jest odcień Taupe. No i to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. Tak wygląda skończony makijaż. Ta pomadka, bardzo fajny kolor, na pewno będę jej częściej używać. Wykończenie też mi lajki, bardzo mi się podoba, bo moje suche usta też matów ostatnio nie tolerują za bardzo, więc takie wykończenie jak najbardziej dla mnie osobiście na plus. Jeżeli chodzi teraz o, może zacznijmy od podkładu. Ten podkład, on po czasie wygląda w ogóle dużo lepiej. Słuchajcie, jak teraz na niego patrzę, to on wygląda dużo lepiej i dużo bardziej mi się podoba. I myślę, że na pewno dam mu jeszcze szansę. Podoba mi się jego wykończenie, że to jest naprawdę taki soft matte, że to nie jest taki mat, który wiecie, ściąga skórę i nie da się po prostu ruszyć twarzą. W szczególności, jeżeli ja mam naprawdę bardzo suchą i bardzo, bardzo wymagającą cerę, jeżeli chodzi o podkłady, a już w szczególności, jeżeli chodzi o matujące podkłady. Więc ten podkład no nie wygląda źle, ale przez to, że właśnie mam cerę suchą, wydaje mi się, że tak za bardzo troszeczkę mi podkreśla strukturę tutaj skóry na nosie. Tu coś tam mi w nim nie gra, ale nie powiedziałabym, że to jest zły podkład. Myślę, że jeżeli macie cerę normalną, mieszaną, tłustą czy suchą, ale nie taką aż mocno suchą jak moja,
to może spokojnie Wam się ten podkład spodobać, ale mówię, to jeden raz to jest troszeczkę za mało, żeby określić, czy ten podkład jest ok, czy nie. Na pewno zrobię Wam jakiś update też w opisie, jak mi się dzisiaj utrzymywał. I koniecznie obserwujcie mnie na Instagramie, bo tam na Instastory na pewno też będę robić update'y, jak będę go używać i jak mi się go dalej nosi. Co jeszcze? Krycie ma fajne, zresztą widzieliście, można go spokojnie budować, nie było żadnych problemów. Wiecie, czasami z tymi matującymi podkładami jest tak, że jedna warstwa i potem nie dotykać po prostu, bo się staną złe rzeczy. Więc można spokojnie sobie doklepać, nic tam się nie dzieje, wszystko, bronzer się fajnie aplikowało, ten róż się fajnie aplikowało, więc to wszystko spoko. Bardzo, bardzo mi się podoba, że to właśnie wykończenie jest soft matte, a nie mat, że on nie zastyga na takie, wiecie, na taką skorupę, tylko rzeczywiście ma tam niby zmatowy, ale ma taki delikatny blask, taki naturalny, o może tak. Więc to myślę o podkładzie, a teraz paleta. Paleta cieni, no ogólnie to tak, fajnie mi się z tą paletą pracowało, nie mam jej tak naprawdę nic do zarzucenia, jedyne co mi nie daje spokoju to te maty. Co z tymi matami tam jest? Że te maty nie jest nigdzie napisane, że to są dwa różne wykończenia, a ja jestem pewna, że tam są dwa różne wykończenia. Jedne się dają wciskać, są takie bardziej mięciutkie i tam dwa kolory, te dwa maty są takie bardziej suche. Ogólnie no dobrze mi się z tymi cieniami pracuje. Jedyne zastrzeżenie, jakie mogłabym mieć, to tak, że nie ma beżu w tej palecie. Ja potrzebuję beżu w każdej palecie, no ale to jest też moja widzimisię. A po drugie to ten duochrom. Jestem ciekawa tych innych duochromów, no bo ten... No dalej to nie jest duochrom. Jakby go nazwali po prostu jakimś metalicznym cieniem, to bym się do tego nie przyczepiła. Dobra, zwykły błysk, ok. Ale że nazwali go duochromem, no to ja już mam oczekiwania, że on będzie duochromem. I no, nie widzę tego za bardzo. Nie wiem, może jestem daltonistką, może zobaczę dopiero to w edycji, że rzeczywiście on się mieni na jakieś dwa odcienie, ale no na razie tego nie widzę. Albo jestem ślepa, albo już jest tak późno. Nie wiem. No nie widzę tego. Nie jestem zachwycona tym kolorem, ale jestem właśnie ciekawa tych innych. Na pewno jeszcze ta paleta będzie w użyciu, bo w sumie żadnych błysków. A nie, ten jeden limoncello przetestowaliśmy. Także no spoko, no. Taka fajna, pastelowa paletka. I co jeszcze? Róż schudzy. Jeszcze był róż schudzy, który jest bardzo fajny i na pewno będę go częściej używać. Daje fajne takie glow, takie jak lubię. Bardzo mi się podoba, że nie jest jakiś super mocno napigmentowany. Ja nie lubię mocno napigmentowanych róży. Uważam, że róże w ogóle nie powinny być mocno napigmentowane, bo nie wiem, ja wolę sobie doklepać 2 razy, jak być taka super mega ostrożna, że no może za dużo. I myślę, że większość osób chyba tak ma, jeżeli chodzi o róże. Czy coś jeszcze? To chyba wszystko. Jeżeli o czymś zapomniałam, to nakrzyczcie na mnie w komentarzach. I jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie koniecznie kciuka w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I mam nadzieję, że do usłyszenia do następnego. Pa, pa! Ale mam karczyło. Ale jestem jakbym na siłkę chodziła. Jaki mam piękny makijaż, wow. Pokażę Wam z prawej, z lewej, z przodu, z tyłu.